Witam o poranku, ale ta giełda spada. Giełda, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale ta giełda spada. Giełda, co dalej? Zaczynamy wykres od informacji o tym, że podczas wczorajszej sesji aż 90% wszystkich składowych indeksu Standard & Poor's zaliczyło sesję spadkową i to jest pierwszy taki przypadek w tym roku, czyli bardzo szeroki rynek wczoraj doprowadził do spadku indeksu giełdowego poniżej poziomu 4000 punktów, więc ta sesja, która miała miejsce wczoraj, początek nowego tygodnia na giełdach w Stanach Zjednoczonych, przynosi wyprzedaż na pełnym froncie, dlatego też ta sesja ma duże znaczenie i może sygnalizować zmianę tendencji, która w średnim terminie przyciągnie znowu tendencje spadkowe jako temat przewodni indeksów giełdowych w następnych tygodniach. Dlatego też będziemy się bardzo czujnie przyglądać temu, co się będzie działo znowu na indeksie giełdowym w końcówce lutego, ponieważ jak widać na następnych wykresach jesteśmy na bardzo ważnych poziomach technicznych, których przełamanie faktycznie będzie oznaczało, że nawrót tendencji spadkowej staje się faktem, że to jednak podaż atakuje. Pierwszy taki wykres, który jest w tle ze wsparciem, oznacza, że testujemy teraz linię trendu, która od października jest wytyczona. Te rejony okolic 3980 punktów są wyznaczone jako miejsce, gdzie ta linia przebiega i techniczny punkt odniesienia i wsparcie w tym miejscu zdradza, że każde przełamanie tego poziomu pociągnie za sobą wzrost prawdopodobieństwa nawrotu tendencji spadkowej. Na następnym ciekawym wykresie statystyki pokazują, że w XXI wieku jeszcze nigdy nie było tak, że indeks Standard & Poor's utworzył swoje dno, zanim Fed zakończył cykl podwyżek stóp procentowych. Dlatego też to jest następny argument w kolekcji tych wszystkich, którzy zakładają, że tendencja spadkowa wystąpi, że będziemy świadkami nawrotu spadków, że Bessa wróci, że Bessa przyspieszy. Czy tak faktycznie będzie? To będzie dyskontowane w kolejnych dniach i tygodniach. Bardzo wiele zależy od sytuacji technicznej. Naprawdę teraz indeks giełdowy, który wrócił poniżej psychologicznego poziomu 4000 punktów, zmienia sytuację na korzyść podaży i zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że nawrót tendencji spadkowej będzie miał miejsce. Natomiast takie krótkoterminowe wykresy sygnalizują, że ten poziom może być cały czas w grze, poziom 4000 punktów jako punkt odniesienia, dlatego jeszcze byki mogą wrócić do gry, jeżeli szybko uda się wrócić na ten poziom psychologiczny 4000 punktów. Jaki jest główny powód tego, że indeksy giełdowe tak spadają? Jest to oczywiście zachowanie amerykańskich obligacji, które wczoraj przekroczyły barierę 3,90% na rentowności. Rynek zakłada cały czas, że procesy dezinflacyjne nie będą się zachowywały tak, jak chcą optymistyczne scenariusze, plus oczywiście rynek pracy pozwala na dalsze podwyżki stóp procentowych, stąd też rynkowe stopy procentowe rosną, czyli ceny obligacji spadają i ten wykres biały to ładnie pokazuje i teraz wygląda na to, że indeksy giełdowe muszą się do tego dostosować i faktycznie takie dostosowanie występuje przede wszystkim na spółkach technologicznych, ale to jest moim zdaniem główny powód, że indeksy giełdowe spadają. I na następnym wykresie widzimy następne ważne argumenty ku temu, że te najbliższe sesje będą niezwykle ciekawe, bardzo istotne. Na tym wykresie nie tylko mamy tą 4-miesięczną linię trendu wzrostowego, ale także sugestię, że w rejonie 3950 punktów mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniennym, mamy także przełamaną wcześniej roczną linię Bessy i
Wniosek jest taki, że cała strefa 3940-3980 jest aż najeżona wsparciami. Byki mogą to wykorzystać, natomiast złamanie, przejście tej strefy będzie oznaczało nawrót naprawdę do scenariuszy prospadkowych jako scenariuszy bazowych. Dlatego też warto być świadomym, że jesteśmy teraz w niezwykle newralgicznym miejscu i ważą się losy korekty i nawrotu do tendencji spadkowej na indeksie Standard & Poor's, na głównym indeksie na Wall Street. Jak już powiedziałem, główny powód tego, że giełdy spadają, to są rynkowe stopy procentowe i oczekiwania co do stóp procentowych. Na następnym wykresie widzimy, że podczas wczorajszej sesji jeszcze o 5 punktów bazowych zwiększyły się implikowane stopy procentowe dla lipca tego roku. Dlatego też mamy do czynienia właśnie z zachowaniem indeksów giełdowych w taki sposób, jaki obserwujemy. A dla przykładu, a dla porównania, tożsama implikowana stopa procentowa dla strefy euro także się zwiększa i widzimy, że stopy procentowe mają iść w górę dalej w perspektywie nawet 2024 roku i to sygnalizuje i może być pretekstem ku temu, że euro-dolar jest na tych poziomach, na których jest, z powodu oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro i co do obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na przełomie tego i przyszłego roku, a rynek pieniężny, jak wrócimy do tego wykresu dla Stanów Zjednoczonych, już to pokazuje. Czyli stopy procentowe w strefie euro mają iść w górę według tych danych i informacji, a stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mają spadać w perspektywie przełomu tego i 2024 roku. I to może być paliwo do tego, by euro-dolar rósł w perspektywie kolejnych tygodni i kolejnych miesięcy. Indeks DAX dzisiaj będzie znowu musiał walczyć o poziom 15 300 punktów. Widzimy na tym wykresie krótkoterminowym, jakie jest duże znaczenie tego poziomu. Wczoraj doszło do pięknego odbicia od tego wsparcia, a dzisiaj prawdopodobnie znowu będziemy je atakować. Rośnie szansa na to, żeby zostało ono pokonane. Jeżeli padłby poziom, na wykresie powstanie formacja szczytowa zachęcająca do wywołania mocniejszej fali spadkowej. Dlatego też bardzo wiele uzależniam od tego, czy ten poziom dzisiaj się obroni na giełdzie w Niemczech. Natomiast jak zobaczymy, jak wygląda kształt świecy dziennej na indeksie Nikkei, to wygląda to tak, jakby rynek odciął się od utworzonej formacji szczytowej z ostatnich dni i miał ochotę rozpocząć większą falę spadkową. Dlatego też spodziewam się, że te wyniki sesji azjatyckiej przyniosą nam dzisiaj otwarcia z lukami w dół w Europie, także w Warszawie można oczekiwać, że raczej indeks futures na indeks WIG20 otworzy się niżej. Amerykańskie obligacje dwuletnie tworzą swoje nowe 15-letnie maksima. To oczywiście jest sygnał, że prawdopodobnie będziemy świadkami umocnienia amerykańskiego dolara, że rynki emerging markets, czyli warszawska giełda papierów wartościowych, będą sprzedawane, złoty będzie tracił na wartości, że prawdopodobnie złoto będzie spadać na cenach i będziemy świadkami odwrotu od ryzyka. Warto być tego świadomym, a rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich będą się prawdopodobnie zbliżać do poziomu 4% i wyjście na ten poziom może być faktycznym pretekstem ku temu, żeby te wsparcia na indeksie Standard & Poor's łamać. Po prostu takie są teraz efekty wzrostu rynkowych stóp procentowych. Warto być cały czas świadomym, jakie jest duże przełożenie zachowania rentowności amerykańskich obligacji na amerykańskiego dolara i na rynek akcji na Wall Street. Z ciekawostek znowu okazuje się, że jest więcej optymistów co do perspektyw amerykańskiego dolara niż spekulujących w drugą stronę. Ten wskaźnik nastroju widać tutaj na wykresie, a brak wzrostu nad poziom 1,07 na euro-dolarze zachęca do scenariuszy prospadkowych, żeby rozwijać korektę spadkową, ruch w dół. Zachowanie amerykańskich obligacji faworyzuje oczywiście scenariusz umocnienia amerykańskiego dolara, dlatego też do czasu utrzymania pod poziomem 1,07 raczej nastawiam się na umocnienie amerykańskiego dolara z konsekwencjami
niż na jego osłabienie. Z ciekawostek dzisiaj po decyzji Banku Centralnego w Nowej Zelandii mamy umocnienie Nowej Zelandii. Waluta Nowej Zelandii kiwi zaczyna się wyraźnie umacniać. Z technicznego punktu widzenia faworyzowane są już te długie pozycje w Nowej Zelandii względem australijskiej waluty i ten wykres w tle to też pokazuje. No i oczywiście oczekuję także spadków ceny złota z powodu zachowania amerykańskiego dolara i rentowności amerykańskich obligacji. Test wsparcia w rejonie 1810 jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobny. Z układanki prospadkowej wynika i do układanki prospadkowej nie dokłada się puzzle związany z zachowaniem ceny miedzi i tutaj utrzymanie nad poziomem $9000, zwłaszcza to, że mamy nowe maksima krótkoterminowej tendencji wzrostowej. To jest sygnał, że pewnego rodzaju niepewność co do faktycznego nastawienia na spadki może mieć miejsce. Dlatego też te sygnały płynące z zachowania ceny miedzi nie wspierają podaży i tych wszystkich scenariuszy prospadkowych. Warto być tego świadomym. Jest jeszcze jeden rynek, o którym zaraz powiem, który nie wspiera scenariuszy prospadkowych, ale jeszcze warto zwrócić uwagę, że ta cena ropy naftowej, przebijając poziom $77, ma ochotę zwiedzić ostatnie wsparcia w rejonie $72, dlatego test tego wsparcia jest możliwy w każdej chwili, a pamiętamy, że w rejonie $70-72 Amerykanie odnawiają rezerwy strategiczne ropy naftowej, dlatego będzie bardzo trudno pokonać to wsparcie, natomiast spadki ceny ropy naftowej są bardzo dobrym prognostykiem co do perspektyw inflacyjnych, a to z kolei będzie w przyszłości sygnalizowało możliwość wyhamowania tendencji wzrostowej na stopach procentowych. I ten drugi rynek, który nie wspiera popytu na ryzyko na chwilę obecną, to jest Bitcoin, ale także tutaj widać pierwsze oznaki, że korekta może wystąpić, że możemy być świadkami odbicia od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Dlatego też to, co się wydarzyło dzisiaj w nocy na Bitcoinie, zwiększa prawdopodobieństwo tego, że te indeksy giełdowe jednak ruszą dalej mocniej w dół, a sam Bitcoin odbije od tego psychologicznego ważnego poziomu, potwierdzając jego znaczenie i jego rangę, a ostatnie maksima będą punktem odniesienia w perspektywie średnioterminowej. Złamanie poziomu $25,000 będzie naprawdę sygnałem zachęcającym do wywołania bardzo dynamicznej fali wzrostowej. Na chwilę obecną, jeżeli dzisiaj cena Bitcoina spadnie poniżej $24,000, to zdecydowanie wzrosną szanse na to, że indeksy giełdowe będą kontynuować tendencję spadkową i giełda co dalej, odpowiedź na to pytanie będzie jeszcze bardziej pozytywna. Dzisiaj z danych makroekonomicznych jest mniej informacji, poznamy wskaźniki IFO dla Niemiec, to są dane za luty, będziemy je porównywać z tymi danymi, które poznaliśmy wczoraj i generalnie dane dla strefy euro są lepsze niż te dla Stanów Zjednoczonych. Być może jest to jeden z tych powodów, dlaczego indeksy giełdowe w Niemczech zachowują się relatywnie lepiej niż te w Stanach Zjednoczonych. I na koniec polskie aktywa. Rentowności polskich obligacji atakują średnią 200-sesyjną, ale zdecydowanie lepiej sytuację na polskim długu obrazuje zachowanie ETF-u na polską całą krzywą dochodowości, a tutaj atakujemy teraz linię szyi formacji podwójne dno, dlatego wydarzenia w najbliższych dniach na polskich obligacjach będą takie niezwykle istotne. Utrzymanie się powyżej poziomów, które są teraz atakowane, sprzyja tendencjom wzrostowym, natomiast każde pokonanie tego poziomu to jest sygnał, że możliwa jest kontynuacja korekty spadkowej, że jest większe prawdopodobieństwo, że ta korekta będzie kontynuowana na polskich obligacjach. I co jest także istotne i warto zwrócić na to uwagę, na fali tej wyprzedaży ryzyka na całym świecie jakoś złoty nie chce się osłabiać. Nie mamy nawet punktowego ataku na ostatnie maksima na euro złotym, na dolar złotym. Natomiast widzimy, że korekta ma miejsce na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a sytuacja krótkoterminowa pokazuje, że te wsparcia, na których teraz jesteśmy i psychologiczny poziom 1800 punktów
pełni teraz rolę punktu odniesienia. Każdy spadek poniżej poziomu 1800 punktów może zachęcać do wywołania kolejnej fali wyprzedaży polskich akcji, ale czy tak się stanie, no zobaczymy. Zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, amerykańskiego dolara faworyzuje scenariusze prospadkowe na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Warto być tego świadomym, że tak się może wydarzyć. Jeżeli dzisiaj na otwarciu na futures, na indeks WIG20 nie będzie większej luki spadkowej, to będzie to pewnego rodzaju sygnał, że popyt na ryzyko już widzi tutaj szansę na odnawianie długich pozycji w założeniu, że po zakończeniu tej fali spadkowej indeksy giełdowe na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych wrócą do tendencji wzrostowej. Także giełda spada, zwłaszcza te w Stanach Zjednoczonych. Giełda co dalej jest to uzależnione moim zdaniem od poziomów technicznych, które teraz są atakowane, na które rynek na całym świecie zwraca szczególnie dużą, baczną uwagę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel do tego, żeby wysłać specjalną wiadomość, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.